Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się absolutną podstawą pracy każdego administratora sieci i inżyniera systemowego, a mianowicie połączeniem konsolowym. Niezależnie od tego, czy konfigurujesz fabrycznie nowego switcha, czy musisz odratować router, do którego straciłeś dostęp przez sieć, ten magiczny kabel będzie Twoim najlepszym przyjacielem. Z jednej strony jest on zakończony wtykiem RJ45, z drugiej USB typu A. Można również zakupić wersję z wtykiem USB typu C. Dzisiaj omówimy również dostęp przy użyciu kabla USB, zwykłego kabla USB. Z jednej strony jest on zakończony wtykiem USB typu a z drugiej mini USB typu B. W tym filmie przejdziemy przez cały proces od wyboru odpowiedniego kabla i przejściówek, przez konfigurację portów COM w systemie, aż po pierwsze logowanie w terminalu. Zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, jaką będziemy potrzebowali, jest kabel konsolowy. Przy zakupie kabla należy zwrócić uwagę, czy posiada wbudowany chip FTDI. Jeśli nie, należy unikać takiego kabla. Ja wybrałem kabel firmy Cable Matters. Jest to kabel w cenie 70 zł. Jest to cena budżetowa, ponieważ ceny dobrych kabli konsolowych zaczynają się od 150 zł. Natomiast ten był testowany w systemie Windows 11 oraz Ubuntu 22.04 i działał bezproblemowo, zarówno z urządzeniami firmy Cisco, jak i Fortinet. Jest to kabel z jednej strony zakończony wtykiem USB-A, natomiast z drugiej strony RJ45 dostępne są również kable USB-C. Natomiast ja chciałbym tylko poinformować, że nikt mi nie płaci za reklamę tego kabla, po prostu jest dobry. I też z drugiej strony chciałbym ostrzec, żeby nie kupować kabli za 20 zł, ponieważ z nimi będą tylko problemy. Najpierw będziecie walczyć ze sterownikami, a potem się okaże, że co drugie urządzenie sieciowe nie chce z tym kablem współpracować. Także jeśli chodzi o tą kwestię, nie należy oszczędzać. Kolejną rzeczą, jaką potrzebujemy, jest program PuTTY. Program PuTTY będziemy wykorzystywać do zestawienia połączenia konsolowego między systemem Windows 11 a switchem Cisco. PuTTY jest to taki must-have administratorów sieciowych. Często wykorzystywany jako klient SSH oraz Telnet. Program ten pobierzemy z tej strony. Link zostawię w opisie. Ja pobiorę wersję 64-bitową na architekturę x86. Program jest lekki, waży niespełna 4 MB. Instalacja jego jest trywialna. Klikamy Next, Next, Install. Program wymaga uprawnień administratora. Interfejs programu prezentuje się następująco. Zanim przejdziemy do konfiguracji programu, musimy podłączyć kabel konsolowy do switcha. Teraz pojawia się pytanie zasadnicze. Do którego portu wpiąć wtyk RJ45 kabla konsolowego? Otóż musimy go wpiąć w dedykowany port konsolowy w switchu. Ale jak rozpoznać, który jest to port? Otóż często jest on oznaczony, natomiast jeśli nie jesteśmy pewni, możemy pobrać Hardware Installation Guide, a w nim znaleźć opis poszczególnych portów. W naszym przypadku port konsolowy RJ45
Jest to pierwszy port z lewej strony na tylnym panelu switcha. W dzisiejszym laboratorium będziemy używali switcha Catalyst 3750X. Jest to 24-portowy switch warstwy trzeciej. Przejdźmy więc do praktyki. Ja przyłączę widok kamery na switcha, gdzie zaprezentuję, w jaki sposób prawidłowo powinno podłączyć się kabel konsolowy w port konsolowy switcha. Zaczynajmy. Podłączamy kabel konsolowy wtykiem RJ45 do portu konsolowego RJ45 przełącznika Cisco. Jak pamiętamy, port obok był to port management. Tutaj mamy jeszcze port USB. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie pomylić się i nie podłączyć kabla konsolowego końcówką USB-A w ten port, a końcówką RJ45 do karty sieciowej komputera. Oczywiście ten switch posiada port konsolowy mini USB typu B, natomiast jest on umieszczony z frontu urządzenia, ale o tym później. Przechodzimy do konfiguracji programu PuTTY. Kabel konsolowy już mamy podłączony wtykiem USB-A do portu USB mojej stacji roboczej, natomiast wtykiem RJ45 do portu konsolowego switcha. Teraz przystępujemy do konfiguracji programu PuTTY. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić, pod jakim portem COM został wykryty kabel konsolowy. W tym celu przechodzimy do menadżera urządzeń i w gałęzi porty COM i LPT szukamy wpisów. W naszym przypadku nasz kabel został wykryty jako COM3. Tą wartość należy wprowadzić w programie PuTTY. Najpierw przełączymy typ połączenia na serial. Wpisujemy COM3. Speed ustawiamy na 9600. Skąd ja to wiem? A na przykład z Installation Guide, gdzie jest opisana konfiguracja połączenia konsolowego. Następnie przechodzimy do gałęzi Connection i Serial. Tutaj ustawiamy resztę wartości. Data bits powinno być 8. Stop bit ustawiamy na 1. Parity none i flow control również none. Oczywiście dla lepszej przejrzystości polecam zwiększyć rozmiar czcionki w konsoli na co najmniej 18 i wybrać wersję pogrubioną. I oczywiście polecam również zmienić opcjonalnie oczywiście kolor czcionki. Ja preferuję ten odcień koloru zielonego. Następnie przechodzimy do gałęzi Sesja i zapisujemy bieżącą sesję, tak aby przy kolejnym połączeniu nie konfigurować programu PuTTY jeszcze raz. Zapisujemy i klikamy Open. Czekamy chwileczkę,
W razie gdyby się nic nie pojawiało przez dłuższą chwilę, wciskamy Enter. Jak widzimy, połączyliśmy się ze switchem. I to by było na tyle w tej części wideo, a teraz serdecznie zapraszam do kolejnej części, w której pokażę, w jaki sposób zrobić to samo, ale przy użyciu zwykłego kabla USB. Z jednej strony zakończonego końcówką USB-A, natomiast z drugiej mini USB typu B. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasze urządzenie sieciowe, switch, router, firewall posiada konsolowy port USB, można sięgnąć do Installation Guide, czyli takiego podręcznika instalacji. Zazwyczaj taki port jest bardzo dobrze opisany. Dla przykładu, w switchu Cisco Catalyst 3750 port konsolowy opisany jest napisem console i jest umieszczony z przodu. Ja może przełączę widok kamery na switch i pokażę, jak to wygląda w rzeczywistości. Sam ten proces. A proces jest banalnie prosty. Podłączamy kabel USB końcówką mini USB typu B. Jak widzimy, kontrolka na switchu się zaświeciła. Ma kolor zielony, a to znak, że wszystko działa. Przechodzimy z powrotem do stacji roboczej. Konfiguracja połączenia konsolowego przy użyciu zwykłego kabla USB wygląda identycznie do tej przedstawionej poprzednio, co przeczytamy w podręczniku instalacji. Otwieramy program PuTTY. Również otwieramy menadżer urządzeń i sprawdzamy, pod jakim portem COM został wykryty kabel USB, połączenie konsolowe, a mianowicie został wykryty jako COM4. W naszym przypadku możemy wczytać poprzednią konfigurację i zmienić tylko port COM z 3 na 4, czyli ten, pod którym zostało wykryte nasze nowe połączenie. Wszystko pozostaje bez zmian. Tutaj ustawienia są identyczne. Możemy jeszcze zmienić nazwę sesji na Cisco USB, zapisać i otwieramy połączenie. Jak widzimy, wszystko działa. Zestawiliśmy połączenie przy użyciu zwykłego kabla USB. Z jednej strony zakończonego wtykiem typu A, z drugiej strony wtykiem mini USB typu B. Jest to najzwyklejszy kabel, bez żadnych chipów, bez żadnych modułów. W dzisiejszym odcinku omówiłem różne typy kabli konsolowych i powiedziałem, na co należy zwrócić uwagę przy ich zakupie. Przedstawiłem fizyczny proces połączenia kabla konsolowego między stacją roboczą a urządzeniem sieciowym na przykładzie switcha Cisco Catalyst 3750X. Pokazałem proces konfiguracji w programie PuTTY i zestawiliśmy fizyczne połączenie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby nie ominęły Cię kolejne publikacje. Zrób to teraz. A w kolejnym odcinku pociągniemy ten temat i pokażę analogiczny proces, natomiast w systemie Linux, w dystrybucji Ubuntu 22.04. Już teraz zapraszam Ciebie serdecznie do oglądania. Cześć!